Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie. Słuchajcie, tylko się przekręcę. Tutaj z naszego poddasza, bo tematem dzisiejszego odcinka jest ocieplenie poddasza. Dlaczego nie wybraliśmy wełny? Przedstawiłem Wam kilka argumentów, które po prostu tylko i wyłącznie przekonały nas i uświadomiły, że można dokonać lepszych wyborów. Dlatego zapraszam Was właśnie na to poddasze, gdzie pokażemy Wam i powiemy w takim dużym skrócie, ale przedstawimy wszystkie najważniejsze argumenty ku temu, by skłonić się ku lepszym wyborom i wybrać niekoniecznie powszechny materiał, który jest dostępny do ocieplenia dachów, poddaszy, ścian, którym jest wełna bądź też piana, bo tego jest od groma i ciut i w sklepach, i w internetach, i jak gdyby w naszych głowach, tak, że tylko te dwa elementy są wiodące, jeżeli chodzi o sposób ocieplenia, a my chcemy Wam pokazać, że istnieją już od 15 lat inne produkty, które termoizolują, ale działają inaczej niż wełna i piana, i to będzie właśnie teraz wstępem dzisiejszego odcinka. No i jesteśmy tutaj we dwójkę, bo to jest osoba, która nie może spać po nocach, bo cały czas główkuje, co tu wybrać, żeby ten dach dobrze ocieplić. I co się wydarzyło? Powiedz, kochanie, w skrócie, bo wybraliśmy na początku co? Wełnę mineralną. I cała koncepcja się zmieniła przez Piotrka. Bo on przyszedł i powiedział, dopiero ty, a nie chcesz ocieplić izobusterem? Bo on ostatnio jak zniknął na miesiąc czasu od nas, to ocieplał dach u swojego sąsiada i opowiadał nam właśnie o tej maty termoizolacji Izobuster. Mata termoizolacyjna Izobuster, bo ten sąsiad miał wełnę i on tą wełnę całą spruł i postanowił użyć innego materiału do ocieplenia, jakim właśnie są te maty termoizolacyjne. Izobuster, tak? Izobuster. 3 tygodnie temu zacząłem przygotować poddasze do montażu wełny mineralną. Plan był taki, żeby poszło tutaj 15-centymetrową wełnę, potem drugie 15-centymetrową wełnę na ukos. I zacząłem sznurkować. Szurkowanie było ważne dla wełny, żeby utrzymać tą dylatację, to znaczy przyjdzie ta wełna i dociskamy ją, żeby ona nie dotykała membrany od razu bezpośrednio, żeby została ta szczelina. No taki był plan, ale jak już zmieniła się koncepcja i mamy już montować maty Izobuster, no to cały ten proces jest niepotrzebny. Czyli ile czasu odeszło Ci? Zobacz, 2 tygodnie. No 2 tygodnie tutaj już zrobiłem całe prawie jedną stronę, tak? Ale prawie. No prawie, tak? A jeszcze zostało dużo do zrobienia. Jak czasochłonne jest to sznurkowanie, No prawda? to jest czasochłonne, to jest dużo czasochłonne, żeby całe to sznurkowanie zrobić. I jeszcze tą membranę. A jak czytaliśmy o tą matę Izobuster, to znaczy ona jak już będzie tu mocowana, już w ogóle nie trzeba dać nawet tą membranę ochronną od wiatru, bo ona już spełnia te same parametry i te same warunki, co tą membranę, tak? To znaczy dojdziemy do końca do dołu i ten wiatr, ten powietrze to będzie krążyło za tą matę, tak? Między membraną i matą. Zastąpiliśmy nasz wybór matami termoizolacyjnymi Izobuster. To są maty termoizolacyjne, które występują w 2 grubościach. 4 cm i 2,5 cm. Ponieważ ona działa zupełnie inaczej niż wełna mineralna do ocieplenia stosowana powszechnie, czy też piany, bo to są naprawdę najpowszechniejsze sposoby ocieplenia dachów, poddaszy, ścian. I teraz ta mata termoizolacyjna Izobuster, ona składa się z kilku warstw specjalnej folii bąbelkowej i folii aluminiowej, która stanowi jak gdyby taki refleks. Ona jest takim ekranem, który właśnie ma za zadanie, i to jest zaleta numer 1, która przekonała nas do tego, by wykorzystać do naszej termoizolacji ten właśnie produkt. I teraz o co chodzi z
tymi ekranami i o co chodzi z tą folią. Wyobraźcie sobie teraz, ja tutaj specjalnie zegnę ją w ten sposób. Wyobraźcie sobie, że ten odcinek, który tutaj widzicie, teraz to jest połać naszego dachu. I my tą połać naszego dachu od wewnątrz ocieplamy tą właśnie folią, tą właśnie matą termoizolacyjną Isobooster. I ona, tak jak wspomniałam, ma różne warstwy specjalnej folii i folii aluminiowej. I cały fenomen i jak gdyby cały sposób działania tej maty termoizolacyjnej polega na tym, że te struktury, te folie zatrzymują ciepło. Tu mamy wnętrze naszego domu, tu mamy źródło naszego ogrzewania, które produkuje nam ciepło, energię cieplną. I to ciepło krąży w domu i dopływa do naszego poddasza. Poddasze jest zaizolowane tą matą termoizolacyjną i ta folia ma za zadanie zatrzymać ciepło, by nie przenikało na zewnątrz i cofa je ku swojemu źródłu, czyli wraca do wnętrza naszego domu. To jest sytuacja zimy, kiedy ogrzewamy i to samo dzieje się z zewnątrz. Mamy zimne, chłodne powietrze, które zderza się z naszym dachem, zostaje zatrzymane przez tą folię termoizolacyjną, przez tą matę termoizolacyjną i jest odbite ku swojemu źródłu. Czyli zimno wraca do zimna, ciepło wraca do ciepła. On działa inaczej niż wełna mineralna. Bo wiecie, co robi wełna mineralna? Wełna mineralna, która ociepla nasz dach, działa inaczej niż ta mata termoizolacyjna. Ona jest przewodnikiem cieplnym. Ona przewodzi ciepło, czyli to ciepło, które w domu generujecie, zderza się z tą wełną mineralną. Ta wełna mineralna, ona je pochłania, ale wiecie, co ona dalej robi? Oddaje je na zewnątrz. Czyli tu działa to tak, że to ciepło zatrzymuje i Wam oddaje, a wełna zatrzyma, ale odda na zewnątrz, nie Wam do środka, czyli odda ciepło na zewnątrz. Latem. Co się dzieje latem? Analogiczna sytuacja. Latem 30 stopni przez kilka dni co najmniej. Dach nagrzewa się bardzo mocno. I co wełna robi? Absorbuje ciepło z zewnątrz w te upalne dni. Trzyma je i oddaje gdzie? Wam do środka na poddasze. Czyli co się dzieje? Macie latem upalne dni, więc macie poddasze gorące, duszne. Wiemy wszyscy, że na poddaszach generalnie mamy zlokalizowane sypialnie, więc w te dni nie obejdzie się bez klimatyzacji bądź termowentylatora, bo po prostu nie idzie wytrzymać. Jest tak duszno na poddaszach przez wełnę. A co robi Isobooster? On latem ciepło, które uderza, które nasłonecznia dach, słońce, które nasłonecznia nam dach, podgrzewa nam ten dach, co robi? Zatrzymuje i oddaje. Czyli co się dzieje w środku? W środku, na naszym poddaszu mamy komfortową temperaturę, chłodną, nie potrzebujemy wentylacji dodatkowej, nie potrzebujemy, słuchajcie, nawet klimatyzacji, tak? Czyli jak gdyby atut i zaleta, która najbardziej nas przekonała do tego wyboru, do zakupu tych mat termoizolacyjnych do ocieplenia naszego poddasza, to jest to, co przed chwileczką Wam powiedziałam. Temat numer 2. Co nas przekonało? Wyobraźcie sobie, że leję na to wodę. To co się dzieje z tym? Nic się nie dzieje, bo to nie chłonie wody, nie chłonie wilgoci. Ta woda, która ewentualnie by tutaj była polana, co ona zrobi? Ona po prostu wyschnie bądź odparuje. A co się stanie
kiedy polejemy wodę na taką wełnę mineralną, ona zacznie się kulkować, ona zacznie się przesuwać, ona jest ciężka. Izobooster jest naprawdę bardzo lekkim materiałem, on nie dociąża dodatkowo nam konstrukcji dachu. A teraz wełna, która gdzieś tam w jakimś miejscu na przykład nam podcieka dach, prawda? Bo my, pokażę Wam teraz na przykładzie, my mamy problem z jednym oknem. Ja to trzymam chwilę w rękach i ja już kaszlę. My mamy problem z jednym oknem dachowym. To okno dachowe, które było montowane na samym początku, ono okazuje się, że nie zostało dobrze zamontowane i ono nam podciekało. To wyszło kilka miesięcy później. To wyszło, kiedy przyszła zima, kiedy były ulewne deszcze i silne wiatry, bo u nas na Pomorzu taki po prostu jest klimat. I ono nam podciekało. 2 miesiące temu, jak był pan, który nam dokańczał jak gdyby temat naszego dachu, bo były pewne kwestie do zrobienia jeszcze, poprawił nam to okno, ale my nie mamy 100% gwarancji, bo on nam powiedział, musicie obserwować, czy to okno będzie dalej nam podciekało, czy ono problem został rozwiązany. I teraz wyobraźcie sobie, jeżeli my byśmy mieli tutaj wełnę i to okno by nam dalej podciekało, to wiecie, co się stanie z tą wełną. To sobie wyobraźcie kurtkę zimową, która jest czy z watoliny w środku, czy z pierza na przykład, tak? Bo też takie można kupić. I jeżeli ta kurtka Wam zamoknie, to co się dzieje w środku? Kulki się zbijają, prawda? I ona traci swoje właściwości termoizolacyjne. I tak samo jest z wełną, tak? Jeżeli by tutaj nam zaciekło, to wszystko byłoby do rozprucia, to wszystko byłoby do zdjęcia. No wełna nadawałaby się nie do suszenia, tylko do wyrzucenia i my byśmy szukali innego rozwiązania, żeby ocieplić ten fragment, prawda, dachu, tak, żeby uniknąć tematu zaciekania, podciekania. Więc to jest taki drugi bardzo naprawdę ważny element, który zaważył na tym, że my jednak nie chcemy tego, my jednak wolimy coś, co będzie działało na to, że oddaje nam ciepło, coś, co jest odporne na wilgoć i na deszcz, tak? To jest zaleta numer 2. I zaleta numer 3, która nas przekonała do zmiany naszej decyzji tak naprawdę, to grubość. Bo, inaczej, może tak, tutaj, decydując się na wełnę o grubości 30 cm, bo my byśmy taką wybrali. Tu mamy krokwie 18 cm, czyli zajęłaby nam powierzchnię 15 cm na tej krokwi, bo my tutaj ten dystans 3 cm musimy utrzymać. I dodatkowe 15 cm nam dochodzi, tak, tej wełny. Czyli widzicie, o ile obniża nam się dach, o ile obniża nam się wysokość. I teraz to jest trzeci powód, dla którego zrezygnowaliśmy z tego rozwiązania, bo 4 cm odpowiada 13-14 cm wełny bądź piany mineralnej. Czyli cała nasza izolacja, termoizolacja będzie się składała tylko z 12 cm i te 12 cm zastąpi nam 30 cm wełny, więc my finalnie skończymy tą izolację mniej więcej na tej wysokości, czyli zobaczcie, nasz dach jest praktycznie taka wysokość tutaj nam pozostaje, jak mamy teraz obecnie. Czyli jeżeli my dołożymy sobie kolejne 15 cm wełny, no to widzicie różnicę, prawda? Czyli tematy termoizolacyjne są jak gdyby taką szczuplejszą wersją innych tradycyjnych izolacji i uważam, że to jest też bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ jest wiele domów, które nie mogą być ocieplone od zewnątrz. Ja już tutaj nie mówię o dachach, tak? Ale problemem ludzi też jest ocieplenie domów, ścian, budynku, ścian, bo ten materiał można używać również na ocieplenie ścian. No to teraz jeżeli dacie tutaj, tu jest Wasza ściana, dacie 30 cm, bo to jest aż tyle, 30 cm wełny, żeby dobrze to ocieplić, to zobaczcie, ile tracicie powierzchni, Waszej powierzchni użytkowej. A jeżeli te 30-35 cm wełny zastąpicie 12 cm, bo to jest dokładnie tyle, tym produktem, czyli tą matą termoizolacyjną, to zobaczcie, ile zyskujecie miejsca. To jest Wasza powierzchnia, tak? Czyli
to jest taki trzeci aspekt, który tak na dobrą sprawę zaważył dla nas, w naszym przypadku na tym, że my nie obniżamy sobie poddasza, a ktoś, kto wykorzysta tematy do ocieplenia ścian, zyska tylko powierzchnię, tak? Czyli nie zabierze sobie tej powierzchni użytkowej, mieszkalnej, domu, mieszkania, bo to wiecie, każdy ma różną sytuację i każdy sobie może w różny sposób to wszystko wykorzystać. Temat montażu takiej maty nie jest tak czasochłonny, tak? Jak montowanie wełny. Tak. Bo jeżeli ty 3 tygodnie sznurkowałeś i nie wysznurkowałeś całości, to przynajmniej tak w pojedynkę plus ewentualnie druga osoba do pomocy, to ocieplenie takiego dachu standardową tą metodą, czyli przy użyciu wełny, trwałoby ze 3 miesiące w naszym przypadku, czyli całą zimę można powiedzieć. A tu montaż mamy czystszy, prostszy i jaki łatwiejszy. To znaczy tak, czas, który był poświęcony na przykład sznurkowania, to już by miał jedną warstwę izobuster, tak? Czas poświęcony na zamontowanie tą drugą warstwę, tą membranę, to już by miał drugą warstwę, tak? Izobuster, tak? To jest czas, to jest ten i szybkość tego montażu na pewno będzie szybkie, bo można to montować albo gwożdżami, albo wkrętami. Tak, i teraz tak, montując wełnę, co potrzebujesz, żeby w ogóle zacząć pracować z wełną? No trzeba maskę, okulary. Maskę, okulary, rękawice. To jest uciążliwe, tak? Kombinezon. I teraz pytanie, jeżeli człowiek musi tak mocno się ubrać, żeby się zabezpieczyć, to odpowiedzcie sobie, czy to ma dobry wpływ na zdrowie nasze, czy ma zły wpływ na nasze zdrowie? No chyba, jeżeli ubieramy się jak co najmniej do skażenia jakiegoś, no to raczej pozytywnie nie oddziałuje na nas i na nasze zdrowie. A jeżeli chodzi o maty te termoizolacyjne Izobuster, one są wykonane z folii i folii aluminiowej, specjalnej folii i specjalnej folii aluminiowej. I teraz wiecie doskonale, kto nas ogląda. Ja jestem ratownikiem medycznym i my w służbach zdrowia używamy kocy termoizolacyjnych do pacjentów, dla ich ochrony, tak? Dla ich można powiedzieć, izolacji w przypadku udarów cieplnych bądź hipotermii. Więc jeżeli w medycynie, jeżeli w służbie zdrowia takie coś jest używane, to jest produkt zdrowy, a nie szkodliwy, tak jak wełna, bo wełna, umówmy się, ona nie działa na nas zdrowo, ale wiecie, potem jak to jest przykryte, no to już nie działa bezpośrednio i to takie jest, wiecie, takie czasami troszeczkę mydlenie naszych oczu, prawda, że niby produkt jest niezdrowy, ale jak go zakryjemy, to on będzie zdrowy. No i słuchajcie, taką jeszcze ważną rzeczą i ważną informacją, ten produkt jest 15 lat na rynku. My nie byliśmy świadomi tego. Wszystko można sobie przeczytać na stronie producenta, bo my takie informacje sobie z ich strony bezpośrednio zaczerpnęliśmy. No i doczytałam taką rzecz, że to jest produkt holenderski. On jest produkowany w Polsce od 15 lat, ale na licencji holenderskiej i posiada wszystkie certyfikaty, które są niezbędne tutaj u nas na naszym polskim rynku, by po prostu mógł być dopuszczony do obrotu. Także to nie jest żaden produkt no name, to jest produkt, który po prostu okazuje się, że występuje bardzo długo, tylko nie jest nam znany, bo my do dnia dzisiejszego znaliśmy tylko 2 formy ocieplenia, wełna bądź piana. Dlatego ja tutaj chciałam Wam przedstawić coś jeszcze innego, co my wybraliśmy. Wybraliśmy coś zupełnie, można powiedzieć, niepowszechnego, niebanalnego, ale mam nadzieję, że sprawdzonego i mam nadzieję, że wszystkie te zalety, które nas tutaj przekonały, tylko i wyłącznie nas tutaj utwierdzą w trakcie użytkowania tego. A dzisiaj nam wszystkim zależy na tym, żeby nasze rachunki uszczuplić, tak? Żeby znaleźć oszczędności, bo jeżeli my użyjemy tego i słyszeliście o tych zaletach, czyli że to jest coś, co zatrzymuje i oddaje Wam ciepło, to tylko działa na korzyść, jeżeli chodzi o oszczędność naszego budżetu domowego i ma dodatkowe aspekty, jeżeli chodzi o komfort latem i w przypadku naszym komfort w postaci chociażby mniejszej ilości czasu poświęconego na ogrzewanie, na palenie naszego domu, bo jak wiecie, my mamy piec na drewno i zamiast dokładać cały czas do tego drewna, my będziemy tylko palić wtedy, kiedy jest potrzeba palenia, a nie tylko dorzucać, żeby cały czas ten kocioł chodził i chodził.
prawda? No, więc za 2 dni startujemy z montażem. Będziecie mogli sobie pooglądać to w formie ciekawostki. Ja Was po prostu zachęcam, żeby otworzyć Wam oczy, że są również inne rzeczy, o których warto posłuchać i na które warto po prostu zwrócić uwagę. Ja się cieszę, że rychło w czas, tak na dobrą sprawę, zmieniliśmy decyzję, bo Ty byś do dzisiaj sznurkował jeszcze. Bym sznurkał. Jeszcze jedną rzecz bardzo ważną, że wełną mineralną, jeżeli byśmy ocieplali wełną mineralna nigdy nie będzie, tak uważam, że nigdy nie będzie szczelna. Tak? To znaczy w trakcie montażu ona nie jest montowana szczelnie na krokwiach. Zawsze będą, wiadomo, że jeżeli montujemy ją, to zostawiamy, że ona będzie szerzej włożona, ale z czasem, za 5 lat, za 10 lat, jak ona będzie się zachowywała, tak? Jeżeli krokwie są długie, czy one będą się opadały z czasem delikatnie, czy będą się odsuwały się. A z tą matą to ja jestem pewien, że jak ją zamontuję, ona będzie gwożdżami montowana albo śrubkami, to mam pewność, że ona jest szczelnie montowana. Tak? Ona się nie przesunie. Ona się nie przesunie, ona nie będzie tak jak ją zamontuję teraz, za 10, za 20, za 30, 40 lat, ona tak samo będzie wyglądała. Tak? I na pewno to jest, to jest jeden z tych atutów, który też przekonał mnie, tak, do tej maty. Tak? Bo ja nigdy od początku nie byłem przekonany do wełny mineralnej. Miałem dom wcześniej oczepiony wełną mineralną i wiem, jak to wyglądało, wiem, jak wyglądało poddasze, latem jak to wyglądało, zimą jak to wyglądało, że to ciepło oczekało z domu i nie chciałem tego powtórzyć. Tak? I mi się wydaje, że ta mata tutaj będzie idealny dla nas. Nie będę musiał palić cały czas w piecu tak często. Może nam się uda, że 15-10 razy w miesiącu zapalimy w piecu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale na pewno to będzie bardzo dobrą, jest słuszną decyzją zmiany z wełną na tą matę. Tak? Dokładnie. Tak, bo chodzi o to, żeby sobie to przełożyć na oszczędność i na komfort. A tutaj, reasumując to wszystko, jeżeli widzicie różnicę, rozumiecie różnicę między działaniem wełny a tych mat termoizolacyjnych, to widzicie tą różnicę w oszczędności i w utrzymanym komforcie, podniesionym komforcie, tak? Bo wełna okazuje się, że ona jest termoizolatorem, ale ona jest takim złudnym. Bo wełna, słuchaj, zamontujemy tą wełnę tutaj, tak? Ona nigdy nie będzie szczelna w 100%. Potem przyjdzie druga warstwa, tak? Łączy się tą wełnę w ten sposób. Tak? Tutaj nigdy nie będzie szczelna. A z tą maty to ona przyjdzie na zakładkę plus do tej specjalnej taśmy. Tak? Ona jest zamknięta w 100%. Tak? To znaczy to ciepło nie będzie wychodziło z domu. Tutaj mamy pewność tego. Tak? To jest inaczej. Ta wełna, ona nigdy nie jest zamontowana ani na zakładkę, ani ona łączy się ze sobą, ale jak to się zachowuje w praktyce, jak to ciepło będzie z tego uciekało, to ja nie mam tą pewność. Tak? Bo różnica polega na tym, że wełna nie jest szczelna. Wełna jest materiałem, który przepuszcza ciepło. To znaczy ona trzyma, potem wchłonie to ciepło, potem wypuści to ciepło. Tak? To masz takie kilka etapowe. To znaczy, jak mówisz, że latem będzie bardzo gorąco na zewnątrz, pierwsze 2 dni tego nie odczujesz w środku, ale później wejdziesz na poddasze do sypialni i czujesz, że jest upał, jest sauny masz na górę. Tak? Dlaczego? Bo ona już pochłonęła tą ciepło pod dachówkę spod ten i ona potem ci oddała, tak? Za kilka dni. Dokładnie. I tutaj nie będzie ten efekt, tak? Latem. Bo my nie planujemy też tutaj klimatyzację zamontować w ogóle, tak? Tak. Nie mamy takich w planach. Maksymalnie posadzimy kilka drzew liściastych na zewnątrz, żeby latem chłodziło dom, tak, żeby słońce nie grzało za mocno. Plus mamy na oknach te żaluzje, tak jak one się nazywają, te żaluzje zewnętrzne, letnie, które są montowane tylko latem. Tak? Na te okna połaciowe, na te okna dachowe mamy takie specjalne żaluzje, które też mają odbijać promieniowanie słoneczne, czyli po prostu bezpośrednio słońce nie będzie nam wpadało do środka, czyli my, można powiedzieć, cały ten dach będziemy mieli tak odizolowany od tego, że latem po prostu będziemy mieć komfortową, odpowiednią dla nas temperaturę w domu, czyli tak jak powinno być, że latem wchodzimy do domu i odpoczywamy w nim, żeby było chłodno, tak? Jeżeli chcemy wyjść do ciepłego, to wychodzimy sobie na słońce na zewnątrz. I
to są chyba takie najważniejsze aspekty, które tutaj nas, prawda, no przekonały, tak? Bo myślenie nasze się zupełnie zmieniło. No zupełnie, zupełnie. No na pewno na lepiej, bo ja się martwiłem na przykład montaż wełny, tak? Ja, no wiesz, sznurkowanie i to już jest czysta robota, ale potem jak już miało wejść wełny i miałem to montować, No tak. no to jest ciężki temat. Sobie tak naprawdę było, jak zdecydowaliśmy, bo my to zrobiliśmy, słuchajcie, z dnia na dzień. Tu nie trzeba było co główkować i myśleć, bo jeżeli nasze myślenie zupełnie się zmieniło, prawda, pod tym kątem, że mogę mieć to, a mogę mieć to, no to jak? No to ja nie chcę tamtego, ja wolę wybrać to, prawda, żeby sobie to spać spokojnie, tak? Tak jak mówisz, nie martwić się, tak? O to, że będę grzała, to cały czas będzie uciekało na zewnątrz. No to Pierre rzucił tym takerem, tym młotkiem i się cieszył, że on już nie musi sznurkować. I ja też się cieszę, bo zaoszczędziliśmy kupę czasu na to, bo wiecie, my mamy zamiar się wprowadzić za niedługo i my teraz sobie po prostu malujemy ten nasz parter, działamy sobie na dole i lada moment kończymy ten dół i przechodzimy na tą górę, bo wiecie, my mamy małe dziecko, tak? Jeżeli my byśmy chcieli we dwójkę na zimę się tutaj wprowadzić, to my byśmy bez problemu, można powiedzieć, przekoczowali tą zimę, tak? No kochanie, nie w takich warunkach ludzie żyją, nie? Byśmy przekoczowali sobie tą zimę bez tego ocieplenia na dachu. Myśleliśmy, że słuchajcie, my sobie tylko tutaj, ten właz zamkniemy i będzie okej, tak? No ale rzeczywistość się zmieniła, kiedy temperatura na zewnątrz się zmieniła. Bo na zewnątrz mamy 9 stopni na przykład i tutaj teraz na tym poddaszu my jesteśmy w bluzach, ale ja się dygoczę, jest zimna, bo tutaj jest temperatura taka sama, prawie taka sama jak na zewnątrz. Tu jest może niższa wilgotność i mniejsze odczucie tej zimnej temperatury. No nie wieje teraz. Nie wieje po prostu, tak. I my możemy, że tak powiem, spokojnie sobie robić wszystko na dole, a Pierre już tutaj za 2 dni wchodzi i montuje pierwsze warstwy, więc oglądajcie dalej po prostu cały rozwój sytuacji, bo będziemy dopowiadać dużo istotnych, jeszcze ważnych rzeczy w trakcie montażu, więc oglądajcie nas dalej i pewnie na jednym odcinku to się nie skończy, to pewnie będzie kilka odcinków, kilka serii, a potem na pewno jakaś taka techniczna strona tego wszystkiego, te temperatury na pewno pokażemy, jak się zmieniły, bo zmierzymy sobie temperaturę na zewnątrz i w środku. I ja wiem, że czekacie również na odcinek dotyczący naszego ogrzewania, naszego pieca ogrzewanego drewnem. Dobrze powiedziałam? Piec ogrzewany drewnem? Nie. Mamy dom ogrzewany drewnem, na drewno. Piec na drewno. Piec na drewno, tak. Bo my mamy nasze główne źródło ogrzewania, piec na drewno i ja wiem, że również czekacie na ten odcinek. Tylko trochę cierpliwości ze względu na to, że my musimy z powrotem tutaj ten dom nagrzać, rozgrzać go, bo przez ostatnie 3 tygodnie tutaj palone nie było ze względu... No wczoraj był pierwszy dzień. Pierwszy rozwój był. Więc jak my się już prowadzimy, to my ten odcinek dla Was zrobimy, bo on wtedy będzie oddawał rzeczywistość taką, prawda? No bo teraz na spokojnie, bo teraz cały czas jesteśmy tam. Tak, ale i nawet to, wiesz, jak cały czas są drzwi otwierane, wychodzimy, a my będziemy przez cały dzień, to można sobie to po prostu porównać, zobaczyć jak to działa, funkcjonuje i jak to się zamieszkamy nagrzewa. tutaj. Czyli po prostu jak zamieszkamy. My pamiętamy o tym odcinku, bo dzisiaj temat ocieplenia a tak naprawdę oszczędności w ociepleniu są po prostu tematem dla nas wszystkich najważniejszym. Dla nas tak samo. Dla nas teraz jest najważniejsze. Dla nas to w ogóle jest ważne, ponieważ my tutaj mamy wydatków tyle i ciut i zależy nam na tym, żeby dom był ciepłym domem. I oszczędnym domem. Ciepłym i oszczędnym. Bo myślę, że to nie tylko nam, ale wszystkim borykającym się z tematem budowy domów na tym zależy. To nie jest tylko my jako jednostka, prawda? To my wszyscy dzisiaj szukamy po prostu oszczędności i komfortu, żeby tą oszczędność nie zastępować sobie również brakiem komfortu. Komfort waszy. Ja też bym nie chciał się stać na przykład niewolnikiem mojej kotłowni. Właśnie, tak? niewolnikiem pieca. Dlatego chcę mieć trochę więcej czasu tutaj dla nas, tak? Tak. No i tyle. Na tę chwilę chyba tyle. Resztę będziemy sobie mówić w trakcie. No i tutaj po prostu taka zmiana decyzji i taki rozwój sytuacji nastąpi. O. Znalazłam u góry jest naprawdę zimnica.
to be. You say nothing at all with me, yet somehow I know you're free. Oh, come what may, I'm ready. Picture frames, lavender paint, they all live here. Within this romance I get the chance to stop the run and be the lucky one. Odd thoughts and some dusty dreams, and we seem to find common ground. Guess everyone's got their own sound. I never cared much about fitting in, what's right or a sin. But as you stand before me, I give in. Picture frames, lavender and paint, they all live here. Within this romance I get the chance to stop the run and be the lucky one. Picture frames, lavender and paint, they all live here. Within this romance I get the chance to stop the run and be the lucky one. Zdjęcie troszeczkę, bo ja podłogę umyłam, może trochę ze schnięciem. A zapomniałam mikrofonu wziąć, czekaj. Co? Nie włączyłaś? Nie, zapomniałam, o mikrofonie zapomniałam. Tak. No, podłoga jest umyta, słuchajcie, przesycha sobie, bo podłogówka jest już odpalona. Zaraz będzie dobra kawa. Ja podłogę umyłam, ja mogę już kawy się napić. A ja tu sztukaterię robię. Pan już kończy, pan już jest więcej niż pół ma. No, pan ma takie 70 nawet, bym powiedziała, procent już zrobione. Fajnie. Żeby surowizną tu nie było. Tak, to chodzi o tą surowiznę. Nie, no tak, po prostu sami zwróćcie uwagę, zupełnie inaczej zaczęła się ściana prezentować, tak? Mimo tego, że to jest tylko, jak to się nazywa? Sztukaterię. Sztukateria. Na sztukę. To tylko na sztukę, sztukateria, czyli na sztukę. A to dobre, tego to nie słyszałam. No i to sobie przeschnie. Mogę ci wczoraj zrobić na tym. Jeszcze, tak? Tylko, ale nie będę robił, bo Nie. będę chciała całe mieszkanie. Słuchaj, jeszcze kiedyś odkryją tą sztukaterię i pomyślą sobie, że to jakieś dzieło sztuki rzeczywiście jest, nie? Ale ci chłopi pańszczyźniani kiedyś mieli pomysły. Żartem... Aha, takie bohomazy to się nazywa. Jakie puchomazy? To są zbiórki albo innego typu rzeczy. Popatrz. No, Zależy czy wiedzieć. tak. Niektórzy płacą tyle pieniędzy za gotową masę, to efekt nie można. Widzicie? Tak, pół żartem, pół serio, kawa zaraz będzie, podłoga wysycha, Piotruś kończy, jutro wjeżdża kuchnia i żeby nie ominąć Piera, to Pier też coś robi, nie? On cały czas robi. Tylko kamera go nie nagrywa, słuchajcie, tak. Trzeci raz walczy z sufitem i mówi, że ta trzecia warstwa jakoś tak najprzyjemniej się kładzie. Najprzyjemniej, w sensie... Może, no tak, może dlatego, że myśli, że to będzie koniec. No dobra, to ja robię kawę.